Cześć Kuba. Dzień dobry. Nurkowałeś gdzieś ostatnio? Czekaj. Ojej, zaskoczyłeś mnie. Wiesz, poza oczywiście tym, że coś tam w Deep Spocie miałem do roboty, to chyba tylko jakaś honoratka była grana. Ale teraz jakoś z przyjemnością akurat mam krótką przerwę, bo po pierwsze honoratki się już przesyciłem w tym sezonie strasznie. Już mam jej potąd. No A tak. po drugie, już bym coś innego porobił. No, tylko właśnie wiesz, jakieś tam plany kombinuję, ale teraz głównie myślę o wydarzeniach, o których zresztą mamy pogadać, nie? Ale zanim dojdziemy do wydarzeń, to chyba dosyć sporo teraz dzieje się w środowisku nurkowym, nie? Nie wiem, czy dobrego, powiem szczerze. Nie wiem, czy dobrego. Bo raz, że ty tam działasz z tym tematem chłopaków z Harpuna, ale ja akurat pozytywny, no bo ja skończyłem właśnie Expo, nie? Więc to jest akurat pozytywne raczej wydarzenie, bo tłum ludzi był, ale też oczywiście podejrzewam, że frekwencyjnie z tego, co patrzyłem wstępnie, to słabiej niż zeszła edycja, ale i tak czy siak ludzi sporo. Niektórzy wystawcy zadowoleni, niektórzy oczywiście coś tam oczywiście też mniej im się podobało, no ale oto jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził, więc będziemy walczyć dalej z tematem i kombinować, żeby to się fajnie kręciło. Więc ja myślę, że na plus. No trochę już oczywiście też jestem wymęczony tym, więc z przyjemnością zajmę się czymś teraz innym. Ale oczywiście już też w głowie 1000 pomysłów, co zrobić przy okazji jakiejś następnej edycji, co bym zmienił, nie? No właśnie, bo mieliśmy targi Expo w Deep Spocie, ale to chyba nie koniec imprez w tym roku nurkowych i masz przygotowane przynajmniej 2, z tego co ja kojarzę. Przygotowane to jest bardzo mocne słowo. Wiesz, to zależy, Myślę o nich cały czas intensywnie. Umówmy się, jestem na tym etapie na szczęście, że to są takie trochę już samograje, tak? Ja już tak naprawdę bardzo często tylko trzeba napisać do odpowiednich ludzi maila, zapytać, czy jedziemy tak jak ostatnio i przypomnieć się ewentualnie, że rozmawialiśmy o tym i żeby było wszystko i tak naprawdę tak to już się trochę dzieje, tak? Już z siłą rozpędu trochę to jedzie, nie? No dobra, to jakie nas te imprezy nurkowe czekają po kolei? Pierwszy temat, no to oczywiście jest Divers Night. Oczywiście chcemy wrócić z tym tematem do Deep Spotu i jak gdyby ten temat się tam ciągnie, no bo lubimy ciepełko. No już grupa eksplorująca podwarszawskie nurkowiska to już nie są młodzi ludzie, więc doceniamy ciepełko. Tak, komfortowe warunki, nic nam nie pada na głowę i jest dodatkowo jeszcze, wiesz, no po prostu można się rozebrać w kulturalnych warunkach, potem ubrać w kulturalnych warunkach, więc to jest ogromny plus. Tylko, że no właśnie jest kłopot taki, bo w tym roku Divers Night wypada dokładnie 1 listopada, w sobotę, więc oczywiście nasi rodacy pewnie trochę też ruszą na groby, więc zastanawiam się, czy frekwencyjnie to będzie. Ja chyba nie mam, że tak powiem, woli w tym roku walczyć jakiś rekord frekwencyjny, bo to się po prostu fizycznie w takich warunkach może nie udać. Więc raczej szukam jakiegoś tematu na tą imprezę, żeby po prostu zrobić fajną imprezę, tak? Halloween? Zwłaszcza, że właśnie, że od początku była rozmowa, że w zasadzie mamy 2 wydarzenia do wymyślenia, czyli i Halloween i Divers Night, ale jestem troszkę na tym etapie, że próbuję lansować wizję, że może to po prostu połączyć w jedną imprezę i po prostu mieć temat taki przewodni dla tego Divers Nighta, że to jest po prostu Halloween, nie? No, co wyjdzie, to wyjdzie, bo jeszcze rozmowy trwają na ten temat, jeszcze troszkę czasu na szczęście mamy, no ale tak czy siak robimy to na pewno w Deep Spocie. Na pewno pierwszego w sobotę wieczorem o godzinie 20 musimy być tam 25. W tym roku mamy rok 2025. Przypominam, że godzina wejścia do wody zawsze odpowiada dacie, więc 20:25 powinniśmy być w wodzie. Więc pewnie wcześniej trzeba tam się spotkać po 19, ogarnąć wszystkie tematy i o 20:25 już być w wodzie i tam zrobić jakiś show podwodny, tak? No i na tym teraz siedzę tak naprawdę w głowie się, jak to show ma wyglądać, co tam wymyślimy w tym roku szalonego, nie? Poza tym, że trzeba ciacho zrobić, bo to jest tradycja Divers Nighta, żeby było ciacho, tak? No i oczywiście pomyśleć jakimś ciekawym pomyśle na zdjęcie grupowe, jak zwykle, nie? No dokładnie. Zrobiliśmy cały sobie odcinek o Divers Nightie, więc ja to go podlinkuję pod tym odcinkiem. Będziecie mogli sobie zobaczyć, na czym polega ta impreza, skąd się wzięła historycznie.
W zeszłym roku się udało, fajnie zdjęcia widziałem. Mi się nie udało niestety dojechać, ale w tym roku w tym roku celuję. No, zwłaszcza, że jeżeli wyjdzie pomysł, że to będzie połączone z przebieraniem się halloweenowym, to zapraszam cię w jakimś ciekawym kostiumie. Chciałbym to zobaczyć. Przebiorę się za wielką, okrągłą dynię. To już twoja koncepcja, twoja wizja, to już ty nas zaskoczy, a nie opowiadaj nam teraz, wiesz, bo będę potem, wiesz, gdzie ta dynia, więc uważaj. Na takie rzeczy trzeba uważać. Dokładnie, no ale impreza, mam nadzieję, że mi się uda w tym roku dojechać w sumie. No będzie miło, zwłaszcza, że daleko nie masz, ciepło jest, więc będę wszystko, wiesz. Dokładnie, a kolejna impreza to Nurkowy Festiwal Mocy Edition Winter Edition? Winter Edition, Winter is coming. Tak, no to jest tegoroczny, jak gdyby wreszcie, jak gdyby koncept wypalił, czyli to, że odpaliłem letnią wersję, zrobiliśmy ją sobie pod koniec wakacji, dokładnie ostatni weekend wakacji. W związku z tym ten nazwałem roboczo Winter Edition, chociaż tak naprawdę to jest ten właściwy Nurkowy Festiwal Mocy, edycja już 11. W zeszłym roku mieliśmy rocznicową imprezę, więc no już jak gdyby to co najczęściej robię, tak, czyli właśnie ta edycja już właściwa, zimowa, gdzie większość ludzi siedzi pod pierzynkami, grzeje się i jeżeli myśli o nurkowaniu, to raczej albo w deep spocie, albo gdzieś tam za granicą niż w polskich wodach. Tym bardziej ja zachęcam co roku, żeby osoby, które raczej nie łączą nurkowania w zimę z Polską, żeby pomyślały o uczestnictwie w tej imprezie, bo jeżeli już mają do czynienia z suchym skafandrem, a mówmy się, że dużo ludzi już w Polsce ma do czynienia z suchym skafandrem, to jest to genialna impreza, żeby po pierwsze spróbować nurkowania w trochę chłodniejszych warunkach z elektrycznym ogrzewaniem, tam to zawsze jest tam całe też środowisko, które know-how ma w palcu małym, więc uzbrojenie takiej osoby w odpowiednie narzędzia, żeby pod wodą było cieplejsze i spróbowanie tego, jak to wygląda, to jest to zawsze fajny jak gdyby pomysł, tak, na siebie, a oprócz tego, no mówmy się, Festiwal Mocy nie jest tylko i wyłącznie powiązany z samym siedzeniem pod wodą, tylko jednak z jakimiś tam dodatkowymi atrakcjami, tak, integrującymi środowisko, na czym mi zawsze bardzo zależy, żeby to środowisko trochę usiadło, pogadało, czasem o czymś pobawiło się razem, bo tego od czasów COVID-ów mam wrażenie, że nam ubywa coraz bardziej w Polsce, żeby cały czas jak gdyby tam się próbować integrować trochę w naszym środowisku. Niektórzy przyjeżdżają tam tylko i wyłącznie po to, żeby sprzęt został w samochodzie, tak? Jeżeli w ogóle go nawet przywożą, tak? No i tak naprawdę... Byłem na wersji letniej i nie przywiozłem żadnego sprzętu nurkowego, a powiem tak, bawiłem się świetnie. No więc o to chodzi, więc na tym polega. No, o letniej warto powiedzieć, że no, tu nas oczywiście to zaskoczyło. No, my z Kamilem Jakuzą Jaczyńskim oczywiście przygotowaliśmy na letnią edycję bardzo bogaty program kulturalno-oświatowy, podczas gdy wiedzieliśmy o tym, że pewnie po to ludzie tu przyjadą, żeby jednak ponurkować, ale jakoś tak stawialiśmy, że przyciągniemy też uwagę ich różnymi atrakcjami, ale wyraźnie widać, że w lato ludzie chcą nurkować. Więc na kolejną letnią edycję bardziej skupimy się na tym, żeby dać szansę ludziom po prostu ponurkować, a gdzieś tam wieczorkiem zrobić jakieś ciekawe atrakcje, a w ciągu dnia raczej dać im spokój, żeby sobie mogli ponurkować. Tak w zimową edycję, no raczej możemy spokojnie wrócić do tego tradycyjnego układu, że przed obiadem owszem testy sprzętowe i nurkowania, ale umówmy się, każdy wejdzie tam pewnie na jedno, maks 2 nurkowania i cześć, będzie mu dość. Nie, i że wszędzie właśnie trochę wspólnie, wespół, zespół coś tam powymyślać sobie, a to nie tylko jakieś prelekcje, prezentacje, ale też po prostu na przykład zrobić znowu jakiś fajny 1 albo 2 panele dyskusyjne. I o tym bardzo intensywnie myślę, żeby w tym roku mniej prelekcyjnie, a bardziej właśnie, żeby ludzie pogadali między sobą tak naprawdę, tak? My tylko rzucimy temat, my to zmoderujemy, ale żeby to ludzie jak gdyby mogli sobie pogadać na tematy nurkowe oczywiście, bo to nas najbardziej interesuje. Już mam pomysł na parę takich, że tak powiem, paneli dyskusyjnych. Śmiało. Chętnie dorzucę cię do puli burzy mózgów, ponieważ pomysłów ja sam trochę mam. Mam nadzieję, że Kamil Jakuza też coś już tam wymyśla z móżdża i pewnie potem będzie strasznie dużo otrzeć tego wszystkiego, co wymyślimy, bo pomysły są bardzo ambitne, ale niestety czas jest bardzo ograniczony. Jeszcze zadam ci pytanie, no bo ja wiem, ty wiesz i
dużo osób wie, ale dużo osób nie wie, gdzie odbywa się Nurkowy Festiwal Mocy? No właśnie. Tradycyjnie już od pierwszej edycji spotykamy się zawsze nad jeziorem Łęsk. To jest ośrodek Nemo w Kulce. To są niedalekie okolice Szczytna, czyli tak zwane bliskie Mazury, jak my to nazywamy. Tak, ośrodek jest położony bezpośrednio nad samym jeziorem, więc tak naprawdę po drodze tylko warto zaliczyć jakiś przyzwoity sklep w Szczytnie, tak, żeby się zaopatrzyć troszkę tak naprawdę w jakieś tam podstawowe przekąski i napitki, bo ośrodek jest dobrze wyposażony i jak gdyby w cenie imprezy jest zawsze przewidziane posiłki, więc tak naprawdę można przyjechać totalnie tylko i wyłącznie z planem na jakieś nurkowanie i spędzenie miłego czasu w towarzystwie nurków i w zasadzie nic się nigdzie nie ruszać. Tak, samochód przyjeżdża na parking przed samym ośrodkiem i od tego momentu tylko jak wyniesiemy sprzęt do namiotu na sprzęt nurkowy, bo taki owszem tam na miejscu jest, żeby się w warunkach kulturalnych też z tym sprzętem pobić, poskręcać i potem przebrać, to mamy duży ogrzewany namiot na miejscu, postawiony zawsze. Tak? I w zasadzie od tego momentu samochód stoi na parkingu i od piątku jak przyjedziecie, tak w niedzielę dopiero odpalicie ten samochód i wrócicie do domków, tak w zasadzie poruszacie się tylko i wyłącznie do ośrodka, tam się wszyscy integrujemy, jemy i tym podobne rzeczy, wychodzimy na zewnątrz do namiotu, założy sprzęt na plecy, do wody mamy 5 kroków, potem wracamy, nabijamy flaszki i wracamy do namiotu. Wszystko jest w ramach po prostu bardzo bliskich odległości. Jest to kompletna głusza. Dookoła kompletnie nic się nie dzieje, cisza, spokój, telefony w zasadzie nie działają. Jest kilka miejsc dosłownie, gdzie te telefony działają. Tak, a propos tych telefonów, to mnie to mega zszokowało. Przyjechałem, wszystko fajnie. Nagrałem tam w sumie cztery fajne, dosyć ciekawe tak naprawdę wykłady na temat nurkowania. Niedługo będą na kanale Spod Wody. No i po nagraniach mówię, czas jechać w końcu do domu. Wsiadam do auta, odpalam nawigację, a Google mówi, ja nie wiem, gdzie jestem, nie? Troszeczkę czasu minęło, za czym wyjechałem z tej dziury internetowej. Także fakt, można spokojnie sobie odpocząć, telefon nie rozprasza, można pogadać z ludźmi, posłuchać wykładów, ponurkować, zjeść naprawdę dobre jedzenie, powiem szczerze. Dokładnie tak. To taki jest jak gdyby zamysł, zwłaszcza, że to jest grudzień, mamy w Polsce pół roku ciemności, zimności i w ogóle i to jest dobry moment, żeby troszkę właśnie tak sobie zresetować głowę, oczyścić ją z ponurych myśli i odsapnąć trochę w wesołym towarzystwie. Zawsze jest tam wesoło, sympatycznie. Tłum ludzi, którzy tak naprawdę przyjechali się po prostu razem zintegrować i dobrze pobawić, więc to jest świetny moment, żeby trochę tam zapomnieć o różnych troskach dnia codziennego. Więc tym fajniej, że te telefony tam nie bardzo banglają i człowiek tam zabawnie to czasem oczywiście wygląda, bo oczywiście czasem trzeba złapać ten kontakt ze światem i chodzą ludzie po parkingu i szukają miejsca, gdzie jakaś jest ta recepcja sygnału jakakolwiek, tak? I to tak zawsze widać taką grupkę ludzi chodzących z telefonami, to trochę w lewo, trochę w prawo i tam, tu złapałem kreskę, nie? Trochę jak nawigacja w zerowej widoczności. A powiedz mi, kiedy planujesz Nurkowy Festiwal Mocy wersji zimowej? Już jest data ustalona, pierwszy weekend grudnia, tak? To jest bodajże, jak dobrze pamiętam, 5-6 grudnia, po prostu pierwszy weekend, czyli tak naprawdę będzie połączony z Mikołajkami, więc to też będzie temat jak gdyby przewodni tego NFM-u, żeby trochę też mikołajkowo uderzyć. Plany są na choinkę pod wodą, na przebrania mikołajowe, które będziemy premiować oczywiście pod wodą. To nas interesuje, nie? Więc do tego zrobimy sobie fajny filmik z takiego nurkowania. No i właśnie może by się w tym roku udało spróbować zrobić jakieś wspólne, takie jakieś gromadne bardziej nurkowanie. Takie, które robię w Deep Spocie regularnie, tak może teraz na NFM zrobimy sobie grupowe nurkowanie na przykład z choinką i tam nagramy kawałek filmiku z tego. No wiadomo, na kulce z wiczurą bywa różnie, ale w zimę akurat na tych niedużych głębokościach ona jest całkiem przyzwoita, więc nagrać materiał można, a będzie dużo śmiechu. No właśnie, mówisz duże głębokości. To duże głębokości to ile? Nie, tam można złapać, jeżeli ktoś bardzo potrzebuje zejść sobie głębiej, to 30 parę metrów spokojnie łapie na tej trasie, jak gdyby przy ośrodku, bo pamiętajmy, że przy samym ośrodku mamy dobrze oporęczowaną całą taką rozwiniętą infrastrukturę podwodną, tak? Czyli możemy sobie według takiej mapki wykonać dość bogate kilka wariantów nurkowań po tych linach poręczowych. Z takich atrakcji podwodnych to tam trochę jakichś sztucznych atrakcji zatopionych dla nurków.
dużą naturalną atrakcją, na którą ludzie pływają, tylko to jest jednak kawałek drogi płynięcia z ośrodka. To jest, jak się płynie z Płetwy, więc tu zalecam na przykład skuterki, w których ja ostatnio się dobrze czuję i dobrze się bawię skuterkami, no to jest dużo szybciej, bo to jest jakieś 20 minut przynajmniej płynięcia z Płetwy na ściankę. Tak? Ładna ścianka, tam na głębokościach, że od 20 metrów w dół, a poza tym głębokości do złapania to spokojnie 30 parę metrów głębokości można złapać. Można sobie dużo różnych fajnych rzeczy poćwiczyć w związku z takim nurkowaniem. Tak, no bo umówmy się, samo dno gdzieś tam głębiej to nic super ciekawego nie ma, więc poza zrobieniem trasy wokół jakichś tam poręczówek do jakiegoś tam żaglowca, jachtu, czyli tak naprawdę omegi najczęściej, tak, czy tego typu poważnych wraków, no to oczywiście można sobie coś tam przy okazji potrenować, nie? Powiedz mi, udział w tej imprezie NMF jest płatny? Tak, no to, ale to są koszty związane głównie z pobytem w ośrodku, tak, czyli tak naprawdę wyżywienie, nocleg jest przewidziany gdyby w tej cenie, więc tak naprawdę po zapłaceniu pakietu full można przyjechać w piątek na kolację i wyjechać w niedzielę po obiedzie sutym, więc naprawdę człowiek jest zaopiekowany tam, przyjeżdża i o niczym tak dalej nie myśli, resetuje umysł, tak. Kwota nie będzie jakaś astronomicznie wysoka, to będzie trochę pewnie większa cena niż to, co było w letnią edycję, tam za bodajże pełny pakiet, czyli od piątku wieczora do niedzieli było 500 z hakiem. Będzie podobnie teraz w zimę, tak, i wszystko mamy w cenie. Jedyne, co osobno rozliczamy, to jest ładowanie butli, wedle tego, co po prostu zużyjemy, plus jeszcze ewentualnie jakieś zakupy w lokalnym sklepiku przy barze, czyli jakieś piwko i takie historie, nie? No tak. To jest wszystko. To całkiem sensownie, tak naprawdę bym powiedział. Nie? Bardzo fajnie. Oczywiście, że tak. No to jest, mówię, to już będzie 11 edycja, więc już tak naprawdę no można byłoby zrobić jakąś straszną rewolucję, wymyślić coś kompletnie innego, ale widzę po ludziach, że po pierwsze oni się sami jak gdyby interesują tym, żeby to tak wyglądało, a nie inaczej. Co roku już jesteśmy w takim kłopocie, że co roku wręcz wymusza się na nas zorganizowanie nurkowych kalamburów. Podczas, ja pamiętam edycję, że już powiedziałem, słuchajcie, dość, już robiliśmy to tyle razy, że już naprawdę, ja już nie mam pomysłu na nowe hasła. Nie, muszą być kalambury nurkowe, bo po prostu ludzie chcą. Nie, to takie rzeczy. Tak samo sprzętowo to już nie jest tak, że ja oczywiście się przypominam wystawcom, czyli tam zawsze można liczyć na Santi, tak, można liczyć też na inne firmy, na Ammonite i tym podobne historie, na Himaxa. Nie, ale to są firmy, które też w ogóle czasami same mówią o tym, że no to, co robimy, to NFM, tak, i to jest fajne, tak. Są inni wystawcy, którzy na przykład byli teraz na letniej edycji i powiedzieli, bardzo chętnie przybędziemy na zimową edycję, tak, zwłaszcza, że to jest prostsze logistycznie, no bo oni już się nie rozkładają z namiotami, nie przyjeżdżają z całą toną sprzętu, tylko raczej spokojnie w dość ograniczonej przestrzeni musimy się pomieszczyć z tym sprzętem do testowania. Tak, na jakichś stolikach, więc przyjeżdża tylko głównie sprzęt do testowania i ludzie sobie przychodzą, wybierają co chcą, idą do wody, robią nura i już wystawcy też są szczęśliwi, że mogą tam, że właśnie trochę pogadać z ludźmi i spróbować sprzedać im a to systemy grzewcze, a to jakieś latareczki. Teraz mam nadzieję, że będzie też firma ECN, czyli będzie też oferta firmy Bary, Atomic, Holis i tym podobne historie, bo byli w letniej edycji, im się podobało. Mam nadzieję, że dołączą. Xstar, czyli firma BTO od światełek też już potwierdziła, że chcą wziąć udział w tej wersji, tak, bo byli na letniej edycji. No to myślę, że będzie co testować, będzie się czym pobawić pod wodą, więc można połączyć przyjemne z pożytecznym. Wiesz co, to co mi się najbardziej spodobało, to, że wszyscy są w jednym, że tak powiem, miejscu i możesz z tymi ludźmi porozmawiać sobie od rana, od śniadania do kolacji i potem jeszcze ognisko pewnie i tak dalej. Tak. Nie rozjeżdżamy się tak jak na honoratce, kończymy nurkowanie i każdy jedzie gdzieś tam, część nocuje na bazie, część gdzieś tam idzie do hoteli. Tu wszyscy jesteśmy w jednym ośrodku. Tak. Fajnie to się tak zazębia. No i taka była od początku idea, to się rozwija, tak? Ale właśnie to jest to ja myślę, że to samo próbuję zrobić jak gdyby w ramach Demo Daysów, że to w tym roku odbyło się właśnie też w ośrodku nad jeziorem Kłodno, tak?
u Trytona właśnie, żeby się ludzie trochę bardziej integrowali, a nie rozjeżdżali po okolicznych hotelach. I ja myślę, że to ma szansę, tak? Że to jest fajny pomysł, tak? Żeby to jednak było jak najbardziej integrujące, tak? Nurkowania nurkowaniami, ale nie rozjeżdżajmy się potem, tylko właśnie spędźmy razem czas. Integrujmy się, tak? No, to jest jak gdyby clue programu. Dokładnie tak. Ja byłem, mówię, nie nurkowałem na wersji letniej, nie miałem czasu totalnie, mówię, bawiłem się świetnie, więc też można tak. Chyba tak, właśnie tak zrobię. Trzymam się za słowo. To jest nagrane. Zamoczenie nogi się liczy? Głowy bardziej. To już włóż kaptur, chociaż maskę i wejdź i tę głowę zanurz. No ale wiesz, no, było tyle rzeczy do roboty. Komputer zamocz. No. Właśnie, komputer zamoczysz, zaloguje coś i fajrant, nie? Trzeba namawiać Garmina, trzeba wziąć nowe komputery. Ja ostatnio miałem na ręku tego Halcyona Symbiosa nowego Blue, więc wiesz, no to jest okazja, żeby takie rzeczy też potestować. No, ja też korzystam z tego, że przy okazji coś mogę sobie potestować. Więc no, trzeba łączyć. Przyjemne z pożytecznym, można nagrać na miejscu trochę też ciekawych wywiadów, więc jak najbardziej to jest dobra okazja, żeby być. Dokładnie tak. To co? Zapraszamy na Divers Night i Nurkowy Festiwal Mocy. 2 imprezy. Koniecznie się widzimy. Dokładnie tak. No i co? Do zobaczenia pewnie na jakimś nurkowaniu w końcu. No, do zobaczenia. Cześć. Cześć.